Po zwiedzeniu szlifierni diamentów Royal Coaster udajemy się do pobliskiego Rijksmuseum, czyli Muzeum Państwowego Niderlandów. Okazały gmach muzeum mieści się przy placu muzealnym. Zabytkowy budynek główny został zaprojektowany przez Pierre'a Kuypersa i otwarty w 1885 roku. Główna fasada składa się z centralnego budynku flankowanego kwadratowymi wieżami, do których przylegają dwa skrzydła kończące się dwoma kwadratowymi pawilonami. Fasada ma 135 metrów długości. Projekt Kuypersa stanowi połączenie elementów gotyckich i renesansowych i jest bogato zdrobionym nawiązaniami do niderlandzkiej historii sztuki. W centralnej osi znajduje się tunel z wejściami na poziomie chodnika. Weszliśmy do atrium ze szklanym dachem. W tej części prezentowane jest głównie malarstwo niderlandzkie, w tym oczywiście największa kolekcja obrazów Rembrandta w liczbie 22. Jest tu również wystawa rzeźb i sztuki rzemiosła oraz wystawa poświęcona politycznej i wojskowej historii Holandii, głównie z XVII i XVIII wieku. Zwiedzanie zaczynamy od wielkiej hali na drugim piętrze, która obejmuje ogromną przestrzeń z posadzką z intersjonowanymi mozaikami. Ściany pokrywa malarstwo ścienne i płaskorzeźby, a na dużych oknach umieszczono piękne witraże. Sufit pokrywa strop gwiaździsty. Piękne posadzki wykonali włoscy mistrzowie mozaicy w 2013 roku. Są pokryte specjalną substancją, więc można po nich chodzić. Mozaiki przedstawiają zwierzęta, pory roku, 12 znaków zodiaku. Napis o mianowaniu 12 lipca 1876 roku przez króla Wilhelma III Huberta Kuypersa architektem miejsca narodzin Rijksmuseum. Przypatruję się pięknym witrażom w tej hali. Są tu postaci rzeźbiarzy, malarzy, żołnierzy Kompanii Wschodnioindyjskiej i innych wybitnych postaci z historii Niderlandów. Gdy jedna z trzech grup zaczyna zwiedzać z przewodniczką galerią malarstwa, ja schodzę piętro niżej, gdzie znajdują się wystawy sztuki, rzemiosła oraz historii Niderlandów XVII i XVIII wieku. Szafa gabinetowa z Salzburga, kość słoniowa, lapis lazuli, srebro, heban, drzewo oliwne. 1670 rok. Bogaci kupcy Kompanii Wschodnioindyjskiej zamawiali u artystów i rzemieślników wyposażenie do swoich ogromnych mieszkań. Stąd też rozwinęła się sztuka i rzemiosło artystyczne ukierunkowane na zaspokojanie tych potrzeb. Powstawały piękne meble, gobeliny tkane w królewskich manufakturach, obrazy, przedmioty użytkowe, szkło, porcelana, fajanse, wyroby ze srebra, puchary z muszli i rzeźby. Nad kredensą obraz, na nim żydowski klezmer.
Ściany chętnie zdobiono obrazami ceramicznymi, jadano na fajansie z Delftu. Z Delftu pochodzą również przedmioty ozdobne, jak te piramidy, dzbanki czy fajansowe skrzypce. XVII-wieczny pejzaż z ptakami. Wspaniale rzeźbiona podstawa tego stolika. Pejzaż z puchaczem i jego ofiarą, koniec XVII wieku. Popularna w tym czasie była martwa natura. Jeden z przykładów zdobienia kominków. Łoże z gobelinem. Bacchus i Ariadna oraz Odyseusz i Kalypso, obrazy francuskiego malarza Gérarda de Larissé. Bardzo ciekawe XVII-wieczne domy dla lalek, które zadziwiają precyzją wykonania. Piękne XVII-wieczne przedmioty ze srebra, lichtarze, tace, misy, dzbanuszki do mleka. Duży obraz kompania milicji okręgu 8 Amsterdam pod dowództwem kapitana Rolaufa Bickera. Pejzaż włoski Jana Rota. Dwoje dzieci i kot. Dzbanek i misa ze scenami batalistycznymi Adama van Dienena z 1614 roku. Kolekcja pięknych wyrobów ze srebra. Puchary w kształcie łodzi z muszli ślimaka Nautiliusa i inne przedmioty z muszli morskich ślimaków. Połowa XVII wieku. Orzech kokosowy osadzony w srebrze. Tryton i Nereida Johann Lenker, 1620 rok. Słoń bojowy Christopha Rittera II, Norymberga, 1615 rok. Miłość, płaskorzeźba w brązie, 1625 rok. XVII-wieczna broń skałkowa. Broń wietnamska z Tonkinu, lata 1650-1679. Na obrazach sceny batalistyczne. Jedno z wnętrz kompanii wschodnioindyjskiej
1624 rok. XVII-wieczna armata okrętowa. Obraz z 1588 roku, kompania kapitana Dirka Jakobsza Rozenkrantza i porucznika Pałwa. Ryciny bitew morskich. Model admiralskiego okrętu Royal Charles z 1667 roku Jeronimusa Wandista. Globus kartografów ojca i syna Willema Johannesa Blau z lat 1645-1648. Bóg i moje prawo, dewiza herbowa monarchii brytyjskiej, wywodząca się od zawołania Ryszarda Lwie Serce. Na zakończenie 37 XVII-wiecznych obrazów z galerii malarstwa. Krajobraz z piaszczystą ścieżką Philip Wouverman. Krowy na łące Paulus Polter. Orfeusz i zwierzęta tego samego autora. Wał przeciwpowodziowy w pobliżu Amsterdamu Jan Asselein. Peter Schott na koniu Thomas de Keyser. Bankiet u Kleopatry Gerard de la Rysse. Para uprawiająca miłość w parku Adrien van der Werf. Martwa natura z serem Floris van Dijk. Dwie martwe natury Peter Klaes. Cztery obrazy Jana Stena. Szczęśliwa rodzina. Wnętrze z kobietą karmiącą papugę. Chora kobieta i adoracja świętego Stefana. Cztery obrazy Jana Vermeera. Mleczarka. Kobieta czytająca list. Widok na dom w Delfcie i wnętrze z kobietą obok szafki. Zagrożony łabędź Jan Asselein. Widok na rzekę i jeźdźców Albert Cuyp. Trzy obrazy Cornelisa z Harlemu. Rzeź niewiniątek, Prometeusz przykuty łańcuchem przez wulkana oraz toaleta Batrzeby. Dwa obrazy Henryka Goltziesa, Lot i jego córka oraz Vertumnus i Pomona. Martwa natura Bankiet Adrien Utrecht. Bitwa pod Torreidon Jan Berstraten. Dwa obrazy Ferdynanda Mulla. Konsul Titus Torquatus rozkazuje ściąć głowę synowi i Eneasz korunuje Klouczasa. Bitwa pod Livorno Rainer Nums. Na zakończenie 5 obrazów Rembrandta. Autoportret jako apostoł Paweł, syn Rembrandta w habicie mnicha, strażnicy cechu sukieninników, Izaak i Rebeka poznaj żydowską pannę młodą. I najsłynniejszy obraz Straż nocna. Obraz zamówił kapitan Banning-Cocq i jego 17 strażników milicji obywatelskiej. Były trzykrotne ataki na dzieło Rembrandta, ale uszkodzenia od noży i kwasu zostały usunięte. Od lipca 2019 roku trwa największa w historii renowacja obrazu. Można ją oglądać za szybą.